Witam widzowie na moim kanale. Tracing World 4 już jest włączone. Widzicie, 9 misji mamy już według z rozkładem jazdy. Scenariusze przerobiliśmy. No to spróbujmy zrobić jakiś scenariusz. Zobaczmy, czy tutaj nie ma jakichś krótkich. Skrócone tu są. Niby skrócone, ale długie scenariusze. Tu spróbujmy. Taki 36-minutowy. Mam nadzieję, że nie zanudzi Was. No i zaczynamy. Zaczekaj przez chwilę. No, ciekawy komunikat. Dobrze. Aha, czyli światełko. Przepustnica OK. Hamulec. Zastosuj. Zwolniony jeden hamulec. Drugi hamulec zwolniony. I mamy naprzód ustawiony. No nadal mamy aha, tutaj hamulce trzeba było chyba aha, tutaj się trzymało, żeby go zluzować. OK, do ciśnienia 5. Hamulec bezpośredni. Zwolnienie. Przepustnica. Hamulec. Zwolnienie. Hamulec drugi jest zwolniony. Są te systemy całe. Praca silnika, generator. Sterowanie i pompa. No, chyba samouczek by się nam przydał.
ruszyliśmy. No dzisiaj operujemy na milach. Spróbujmy troszkę podkręcić tempo. Dobrze, rozejrzyjmy się. A, ciągniemy dzisiaj coś. No, pierwszy raz taka misja. Tutaj raczej były takie manewry. A dzisiaj konkret. Konkret i konkretne kontenery dzisiaj. Ja przed chwilą kręciłem krótki materiał o innej grze. No i klapa. Klapa dla mnie to system bezpieczeństwa mam uruchomić. Co mnie tu tak ograniczają? 22 mam jechać. Człowiek by poszalał. O, teraz podnieśli. Wreszcie nam podnieśli. Możemy naszego diesla przetestować. Zobaczmy, czy... Wow, pięknie. Teraz... Z tej strony. Widzicie, jaki... Czysta ekologia z komina leci. No, przepustnica jest na 8. Ale to bez znaczenia, bo tutaj jest takie wrażenie, jakbyśmy szybko jechali, jedziemy raptem 36 mil. No i on chyba się już nie rozpędzi wiele więcej. No, spróbujmy światła zapalić. Oczywiście obserwując, co się tam dzieje. O, hudają z przeciwka. Gdzie tu było ten light? Chyba, że w szafie z tyłu. Zaciągnij hamulec postojowy. Zwolnij hamulec. To są uruchomienie silnika. Wycieraczki. O, trzeba śledzić mimo wszystko. U góry. Nie. I jeszcze szafa, czy gdzieś tu jakaś jest? No, rozpędza nam się do 50. Siedzenie troszkę poplamione. Oświetlenie awaryjne. Nie.
Światłość, piasek. Płyta grzewcza. A ciekawe. Co oni tam jeszcze do wyboru dają u góry? No nie potrafię oświetlenia tu znaleźć. O, jeszcze tu mamy oświetlenie kabiny, oświetlenie pulpitu, światła końca pociągu, aktywne w dzień. Dobrze. Jak tam wszystko w porządku? Tak jest, teraz mamy tutaj naszą nasz diesel daje radę. No, troszkę dymu jest. A my nadal 22 mile mamy, nic tam nie ubywa tej drogi. To z zewnątrz dość głośno. Może do stacji docelowej rozpędzimy się do... Widzimy, tu jest w tej grze dużo lepsza płynność. No, oczekujemy na kolejną odsłonę gry. Przypominam, 12 września na moim kanale przedpremierowy pokaz gry Train Sim World 5. A do tego czasu będziemy cieszyć się odcinkami Train Sim World 4. No, ostatnio jeszcze nie widzieliście być może do ostatniego odcinka, ale też już doszliśmy do końca w grze, przynajmniej w scenariuszu, w grze Trans-Syberian, dlatego możemy więcej tutaj sobie pojeździć. Okno się też otwiera. No, trochę ciszej jest. O, nasza bestia 61, 62, no dochodzi do tych 80. No i 2 mile ubyły przez ten czas. Z 22, 20 mil. Teraz powinno być troszkę, te mile powinny troszkę szybciej ubywać, bo stopniowo nasza bestia się rozpędza. No, krajobrazy angielskie dzisiaj mamy. O, widzicie, tutaj też jest efekt słońca w szybę, ale jest to zrobione bardziej
umiejętnie. Tutaj autorzy naprawdę postarali się. O, zaraz tam do 115 podniosą. Nie wiem, czy tym składem będziemy mogli 115 jechać. No tak troszkę bezobsługowo, jak już ten zadajnik mocy opanowałem i te wszystkie ustawienia światła. To już nic praktycznie nie trzeba robić. Można siedzieć i obserwować widoki. No, zaraz do tych 70 dojdę, 5. Ciekawe, czy podskoczy do 115 tutaj nasza prędkość. To jest te kółko, taki znacznik na tym prędkościomierzu. Biało-czerwony, taki biały okrąg otoczony czerwoną obwódką wskazujący prędkość. Tak, już 75 musimy troszkę mu ująć. Bo nam się rozpędza. No, samoczynnie się rozpędza. Chyba zaraz będzie trzeba hamulca użyć. O, jest, hamulec działa, dobry. Już pamiętam, jak on tu działał. Teraz jest, aha, no nie ma tego podniesienia do tych 115. No, podoba mi się ta gra, jest zrobiona super. Da się symulator zrobić, jak widzicie. Zresztą Trans-Syberian też jest bardzo fajną grą. O, nam już nie podniosą, chyba te 75 maksymalnie możemy jechać tym składem. Lekkie huśtanie. I mamy 20 minut, 15 mil. Czyli chyba trasa dość też taka spokojna. Nie trzeba z czasem ostro walczyć z rozkładem, żeby się zmieścić. O, zobaczymy, zaraz 125 wejdzie prędkość. Wejdzie czy nie wejdzie dla nas. A tutaj przejazd przez jakąś stację, widzicie przelot z daleka od peronu. Mogli nas puścić tamtym torem przy peronie, puścili nas. Wszystko przemyślane jest. Bardzo przyjemnie się jedzie, przyjemna gra.
przypominam, że jestem twórcą niezależnym tutaj na YouTubie. Nikt mi tutaj nie płaci za reklamę gier. Mówię tak, bo że mi się podoba ta gra, bo naprawdę uważam i śledzę już różne produkcje, różne gry od lat. Były takie gry kolejowe, które też były już na przestrzeni lat dość fajne graficznie, no ale tam nie było tego właśnie tej całej otoczki sterowania. A tutaj już można się zapoznać z całym kokpitem czy kabiną maszynisty. Osoby chętne mogą na moim tutaj kanale jest taki link do Tipli. Jeżeli ktoś jeszcze bardziej niż gdzieś tam łapką w górę, w dół chce docenić moją pracę, może dokonywać wpłat. Na pewno te wpłaty przysłużą się do kupna kolejnych tytułów, które będą gościły na moim kanale. No, przy wpłacie może taka osoba napisać na przykład, jaki by tytuł chciała zobaczyć. Oczywiście też nie jest to tak, że zawsze kupię taki tytuł, ale będę już miał to na uwadze, no bo na razie muszę też liczyć siły na zamiary i dopasować je też do mojego sprzętu, który nie udźwignie chyba każdej produkcji. Ale będę pamiętał o takich wskazówkach, jakie gry chcielibyście zobaczyć, jak przechodzę je do końca. Kiedyś miałem w życiu też taką fazę na gry akcji. No różnie to bywało. Niektóre były łatwiejsze, niektóre było ciężko przejść. No ale nigdy nie zapomnę gier z epoki systemu operacyjnego DOS, czy to były trudne gry do przejścia, niektóre wymagały dużej zręczności. No dla przykładu, na przykład taki tytuł Prehistoryk czy Dyna Blaster, no tego typu gry nie było łatwo czasem. Dzisiaj już gry wideo troszkę zmieniły. Autorzy już wiedzą, że jakby zrobili zbyt trudną grę, to połowa ludzi by się szybko zniechęciła. Zostaliby tylko najbardziej wytrwali. Dlatego teraz się produkuje gry bardziej takie wypasione graficznie, a mniej trudne. No ale jak przeszło się kiedyś taką grę do końca i się znajomym powiedziało, no to wtedy szacunek, a dzisiaj to znaczy nie mówię tu do końca o tych symulatorach. Symulator to jest trochę inny gatunek gry. No, pierwsza wersja gry Maszyna, no to też bardzo, bardzo dawno
do mnie trafiła. No i nie było łatwo w tej kabinie tak się odnaleźć też, jak na tamte dopiero wchodziły takie gry. No a dzisiaj mamy właśnie takie gry przyjemne graficznie i sobie jedziemy spokojnie. Tak naprawdę to no tutaj moje sterowanie sprowadza się do tylko kontrolowania prędkości, żeby pod wpływem masy i ukształtowania terenu ten nasz skład nie rozpędził się za bardzo, czy od czasu do czasu trzeba po prostu go przyhamować. Widzicie teraz zadajnik mocy na 0, a prędkość praktycznie stoi. No, możemy troszkę go podkręcić, bo chyba do 75 możemy jechać. No, w dawnych czasach, jak się pojawiły takie gry DOS-owe, no to nie było takiego, ja mówię o samych początkach tego, no, każda nowa gra, no to siedziało się nad nią i próbowało się ją przejść. Czasem kilka podejść było do takiej gry. No, czasem na YouTubie są takie filmiki, jak na przykład jakaś gra, nie wiem, odnośnie Formuły 1, czy wyścigów samochodowych, czy gry, nie wiem, typu koszykówka, jak się na przestrzeni lat zmieniały. No myślę, że dzisiejsza młodzież do takich prymitywnych gier by nie zasiadła. No a już nie mówię o epoce komputerów Commodore 64, gdzie gry były całkiem prymitywne. Czasem ciężko było odróżnić, czym się steruje. Była jakaś kulka i nie wiadomo, czy to był samochód, czy samolot. No też się w epoce Commodore, czy nawet w Commodore. Akurat z Atari nie miałem do czynienia komputerami, no ale też być może były takie gry. Na przykład pierwsze wersje Golfa w grach na komputer Commodore. Zastanawiałem się ostatnio, czy nie zrobić tutaj takiego na moim kanale retro i nie próbować tych gier dawnych, pokazywać je. No, coś tam prędkość traci. Ustawmy zadajnik mocy na 8 i jedziemy. Wrócę do mojej myśli. Chciałem wprowadzić takie właśnie przedstawienie. Filmiki przedstawiające gry retro. O, tylko w dużej mierze już taki jest troszkę utrudniony dostęp, no i odpalanie tego na Windowsie nie jest już takie łatwe. Myślę, że trzeba jakiś tam emulator, za pomocą którego będziemy mogli uruchamiać gry DOS-owskie. Ale sprawa jest otwarta. No. Piszcie. Być może zrobimy taki cykl.
A niektóre gry, myślę, takie DOS-owskie na takim wielkim monitorze, jaki w tej chwili posiadam, no wielki, niewielki. Niektórzy mają większe, na 27-calowym, takie rozmyte piksele, no być może niełatwo by się w niektóre gry grało. Możecie pisać, jakie jeszcze pamiętacie ciekawe tytuły. No, pamiętam grę taką Lemmingi. No i wyścigi, na przykład dużo grałem w grę Grand Prix Unlimited. O, pomału ograniczenia do 50. Musimy naszą bestię trochę przyhamować. O, już mamy zadaną prędkość. O, widzimy, przestała huśtać. No nie wiem, czy słychać w mikrofonie. Tam w tle zwierzęta mi moje rozrabiają. No już mamy do celu 1 milę. No ale jeszcze nie widać na mapce. Tylko że mamy się zatrzymać bodajże od 0,6 mili, wtedy pojawia się już odliczanie w yardach. No, ale jest tam w oddali, widzicie? W oddali czerwony semafor. I znowu trochę dymu. Tak jest, 0,6 mili i już zaraz yardy polecą. Dzięki tej grze troszkę podszkoliłem się w angielskich jednostkach. O, możemy zwolnić. Do końca nie wiem, jak to hamuje. No, jakoś hamuje.
chcę. Nie chcę ruszyć. Chyba paliłem sprzęgło, za ostro ruszałem. No, ale dobrze wiedzie się, jest to jakaś nauka dla mnie. No ale mamy jeszcze troszkę czasu. Troszkę przyjechaliśmy przed czasem. No jeszcze kawałek mamy do celu. I minutkę. No, bardziej nie ma co się rozpędzać, bo później znowu w drugą stronę przeszczelimy. Dobra, na 0. Nie, tak, o. Hamujemy. Sukces, dobra. Czekaj do 20. Pojedzie nam skład, jak zwolnimy. No dość te komendy tutaj są w tej grze czytelne. I ponownie zaczekaj przez chwilę. No dobrze, czekamy. Byle nie za długą chwilę. Czyli koniec misji. Przekroczenie prędkości mieliśmy niewielkie, ale złote odznaczenie. Czyli mamy kolejny sukces na koncie. No, rozkład jazdy, 11 misja. No, zobaczymy, jeżeli nie będzie nam się podobać 5. część, no to może zostaniemy w 4 i będziemy DLC dokupywać. Ja Was zapraszam na kolejne odcinki tej gry, jak i innych na moim kanale. Zapraszam osoby, które nie subskrybują. Niech wcisną ten guziczek, będą miały powiadomienia o kolejnych filmach. Do usłyszenia, do następnego razu. Trzymajcie się.